dlaczego nagle ta władza się decydowała na taki krok? Czy myślę, że to właśnie ta władza jest gotowa dojść do tego ładu demokratycznego? Ja to napisałem parę razy. Odpowiedź na to pytanie napisałem parę razy. Wygłaszam go 2-3 razy dziennie na swoich spotkaniach wyborczych. Myślę, że to jest tak. System totalitarny, to znaczy system centralnego sterowania życiem społecznym całą współpracą społeczną, dawno już okazał swoją całkowitą nieefektywność we wszystkich dziedzinach. Jakby trzymały go dwie dziedziny. Trzymały go dwie sprawy. Jedna to ta, że okazał się być niesłychanie skutecznym środkiem utrzymywania władzy. I co się z tym ściśle wiąże, potrafił względnie skutecznie działać w jednym, jedynym obranym celu, prostym. To znaczy właśnie gromadzić środki na zbrojenia na przykład. To można by długo mówić, na czym się to opierało, ale jedno muszę powiedzieć, bo wydaje mi się ważne, że mianowicie jednym z najistotniejszych elementów tego była taka swoista chora umowa społeczna. Mianowicie system totalitarny czynił wszystkich wspólnikami zbrodni. Całe społeczeństwo uczestniczy w nim i całe społeczeństwo jest jakby współodpowiedzialne za niego. Wszyscy pracują dla państwa, w państwie, w tym tam molochu totalitarnym. Wszyscy jakoś do tego przykładają rękę. Na skutek szeregu jeszcze innych czynników. Wszyscy maszerują na pochodach, klaskają, wznoszą krzyki. Oto na przestrzeni ostatnich 10-15 lat powoli, a ostatnio nagle okazało się, że i w tych dwóch dziedzinach ten system jest nieefektywny. Też stał się nieefektywny. To najlepiej można było zobaczyć na przykładzie Solidarności, bo to totalitaryzm zrodził taką Solidarność, to znaczy 10-milionowy, zwarty ruch, i za którym skupiło się prawie całe społeczeństwo. W czasach tych 16 miesięcy. I to wyraźnie pokazało rządzącym, że to jest los jakby, że to jest nie tylko polska specyfika, to się musi stać tak lub inaczej w każdym kraju. Oczywiście tylko najbardziej dalekowzroczni zobaczyli to i wyciągnęli z tego wnioski. Ale wyciągnęli, zrozumieli, że trzeba system totalitarny reformować. Bardzo długo próbowali rozwiązać kwadraturę koła, to znaczy tak go zreformować, żeby on pozostał totalitarnym. To jest gotowanie śnieżnych kul. Ale też znowu trzeba powiedzieć na chwałę tych kilkudziesięciu czy kilkuset w skali bloku ludzi. I oni też zrozumieli, że to nie ma rady. Trzeba iść w stronę demokracji i gospodarki rynkowej, że to jest ze sobą ściśle powiązane, te dwa czynniki. No i w tej sytuacji oni musieli szukać sojuszników po stronie opozycji, po stronie sił, które walczą z totalitaryzmem o demokrację. Bo jakby gdzie indziej sojuszników nie mogli znaleźć.